Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu, które poświęcone jest początkom powieści polskiej. Kiedy czasami pytam osoby spoza środowiska polonistycznego, jakie nazwiska kojarzą się im właśnie z początkami prozy polskiej, to zazwyczaj słyszę Sienkiewicz, Orzeszkowa, choć już teraz Orzeszkowa rzadziej, ponieważ wypadła z programów szkolnych, Prus, Reymont. Niektórzy ze starszego pokolenia dodają czasami Kraszewskiego do tej listy. Ci, którzy uważniej przechodzili edukację polonistyczną, przypominają sobie Mikołaja Doświadczyńskiego, Przypadki Ignacego Krasickiego. I rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest bardzo dobre wskazanie. Powieść Krasickiego z 1775 roku uchodzi istotnie za jeden z pierwszych utworów powieściowych w naszej literaturze. Można byłoby dorzucić jeszcze inne powieści tego czasu, Pana Podstolego, tegoż samego Krasickiego, czy na przykład o kilka lat późniejsze utwory Michała Dymitra Krajewskiego, takie jak Wojciech Zdarzyński czy Pani Podczaszyna, może także Podolankę, jedną z pierwszych powieści kontrowersyjnych, a nawet oskarżanych o plagiat. Kontrowersyjnych także dlatego, że wykorzystał tam autor wątek eksperymentu psychologicznego bohatera, hrabiego, wobec dzieci trzymanych długo przez ponad 20 lat w odosobnieniu, by później możliwe było ocenienie ich kontaktu z cywilizacją. Jednak wróćmy do tego punktu wyjścia. Jeżeli zatem powieść, dzieje polskiej powieści otwiera utwór Krasickiego, a potem mamy Sienkiewicza, Prusa, Reymonta, Orzeszkową, to czy to znaczy, że między nimi jest jakaś wielka dziura powieściowa, że nic się wtedy nie działo, że w okresie preromantyzmu i romantyzmu były tylko wielkie dramaty i wielka poezja? Z pewnością nie. Trudno oczywiście wypełnić tę lukę i opowiedzieć o wszystkim, co się w zakresie rozwoju powieści polskiej działo w ciągu 50-60 lat w kwadrans, tak jak sobie założyliśmy. Dlatego odwołam się dzisiaj wyłącznie do kilku wybranych utworów z pierwszych dekad XIX wieku, żeby pokazać, jak torowały się pewne ścieżki owocujące następnie rozwojem powieści w okresie międzypowstaniowym i w drugiej połowie stulecia. Jedną z pierwszych takich powieści ważnych na początku XIX wieku, reprezentujących romans sentymentalny, była Malwina autorstwa Marii Wirtemberskiej. Wydana została w 1816 roku, ale wiemy, że powstawała już wcześniej i że była dyskutowana w salonach księżnej Marii Wirtemberskiej podczas tak zwanych błękitnych sobót. Wzbudziła duże zainteresowanie w chwili wydania. Recenzję na jej temat pisał tak wybitny i uznany znawca także literatury, publicysta Jan Śniadecki. Z jakiego powodu, można byłoby zadać sobie pytanie, Malwina Marii Wirtemberskiej cieszyła się powodzeniem? Z wielu względów zapewne. Po pierwsze, księżna Maria Wirtemberska, autorka Malwiny, była córką Izabeli Czartoryskiej, postaci wpływowej, właścicielki Puław,
Nie można było zatem zlekceważyć tej osoby i nie można było zlekceważyć jej utworu. Sama zresztą, tak jak wspominałam, tworzyła świetny salon literacki. Po drugie, powieść Wirtemberskiej była powieścią z kluczem. Była powieścią, która dawała wgląd w życie towarzyskie wyższych sfer księstwa warszawskiego. Tym samym wymagała od czytelników pewnego dystansu, wymagała zaangażowania, wymagała aktualizacji, proponowała innego rodzaju lekturę niż dotychczas wskazywali klasycy, niż preferowali klasycy. Po trzecie, powieść proponowała wgląd w zupełnie nowy obszar, który do tej pory nie był podejmowany w literaturze polskiej. Mianowicie była Malwina opisem przeżyć, uczuć, emocji, doświadczeń. Dawała opis świata wewnętrznego człowieka. Była zapisem prawdy psychologicznej i to na pewno przyczyniało się do dużego zainteresowania lekturą. Nie było przecież powszechne skupienie się na takich doświadczeniach bohaterów. Malwina Wirtemberskiej, przedstawiająca historię miłości głównej bohaterki i Ludomira, dość zawiłej intrydze związanej z między innymi historią bliźniąt rozdzielonych w dzieciństwie, przekonywała czytelników właśnie takim autentyzmem, szczerością uczuć głównej postaci. I to jest ten element nowatorski, który nie umknął ani czytelnikom, ani też innym autorom tego czasu. Można powiedzieć, że powieść Wirtemberskiej zachęciła innych twórców do przyjrzenia się owym wewnętrznym przeżyciom bohaterów jako tematowi ważnemu z punktu widzenia literatury. Nie tylko ciekawa fabuła, nie tylko przygoda, ale również to, co jest światem przeżyć ludzkich, może być dobrą materią literacką. Romans sentymentalny miał tyleż sympatyków, ile też przeciwników. Oczekiwano od literatury nie zawsze tylko historii miłosnej. Chciano widzieć w niej również obrazek obyczajowy, historyczny. I naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł między innymi Julian Ursyn Niemcewicz. Ma on w swoim dorobku oczywiście bardzo wiele wartych podkreślenia utworów. Wspomnę tylko o romansie sentymentalnym Lejbe i Siora, który dodatkowo jeszcze poza historią miłosną wprowadzał bodaj po raz pierwszy ważny motyw asymilacji Żydów na gruncie polskim. Może być więc śmiało nazywany romansem sentymentalno-społecznym. Można również przywołać tutaj Jana Stęczyna, powieść, która przyswajała na gruncie polskim model Walter Scottowski, model odwołujący się do powieści znanego angielskiego pisarza, łączący to, co historyczne, z tym, co przygodowe jednocześnie. Ja jednak bardzo lubię inną powieść historyczną Juliana Ursyna Niemcewicza, Dwaj panowie Sieciechowie.
To wczesny utwór tego autora, pokazujący w bardzo klarowny sposób zmianę, jaka dokonywała się między czasami saskimi, czasami XVIII wieku i czasami współczesnymi, między pokoleniem wychowanym w czasach Wettinów i pokoleniem, które wyrastało już, dojrzewało w okresie po Sejmie Czteroletnim. Ta różnica, jak pisał sam autor, obyczajowości, mentalności, języka, postawy wobec życia, była udanie przekazana czytelnikom dzięki kompozycji polegającej na zderzeniu diariuszy, fragmentów diariuszy pisanych przez przedstawiciela starego pokolenia, Wacława Sieciecha, dziada, i reprezentanta młodszego pokolenia, Stanisława, wnuka. Mamy wgląd w ich świat i widzimy próżniactwo, pijaństwo, brak edukacji, megalomanię niejednokrotnie w odniesieniu do czasów saskich i jednocześnie pozytywne przekształcenia w życiu młodego pokolenia, gdzie do głosu dochodzi już gotowość poświęcenia się krajowi, gotowość ofiary z własnego życia nawet. Stanisław traci nogę w czasie wojny. Widać, jak rośnie rola rzetelnej edukacji, jak ważna jest dla bohatera, reprezentanta właśnie tego nowego świata uczciwość i praca, jak poważny sposób podchodzi do swoich obowiązków. Niemcewicz rezygnuje z moralizowania, z dydaktyki wyrażanej wprost, pozwala, żeby wybrane przez niego, no oczywiście to nie były realne dokumenty napisane, stworzone przez Niemcewicza, by zaproponowane przez niego fragmenty diariuszy mówiły same przez siebie, żeby dokumentowały zmianę, ale czytelnik był tym, który rozpoznawał te zmiany we własnej lekturze. I to jest oczywiście novum, jeżeli chodzi o prozę powieściową tego czasu. Słabością tej powieści była nikła intryga. Zaletą natomiast niewątpliwie wartości poznawcze wynikające z tych właśnie kontrastowo zderzonych wspomnień i wizji obyczajowo-społecznych, jakie rysują się w zapiskach dziada i wnuka. Pisarstwo Niemcewicza było, jak mi się wydaje, bardzo ważną szkołą dla pisarstwa mistrza powieści międzypowstaniowych, czyli Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ale na pisarstwo Kraszewskiego wpłynął nie tylko Niemcewicz, również Fryderyk Skarbek. Twórczość Fryderyka Skarbka jest warta przypomnienia, jest warta odnotowania. Skarbek był twórcą bardzo wszechstronnym. W jego dorobku znajdujemy zarówno wiersze, jak i komedie, pamiętniki, opisy podróży, wreszcie także studia z zakresu ekonomii czy historii. Nas oczywiście interesuje tutaj przede wszystkim jako prozaik, a próbował swoich sił zarówno w romansie historycznym Damian Ruszczyc czy Tarło, to tylko takie wybrane tytuły jego utworów, próbował swoich sił również w powieści naśladującej wzorce sternowskie, czyli w utworach, których narracja była narracją dygresyjną,
a prowadzący opowieść, relacjonujący zdarzenia, ujawniał szwy swojej opowieści, to znaczy nie ukrywał, w jaki sposób konstruuje swoją historię. Był, można powiedzieć, pierwszoplanowym bohaterem snutej przez siebie opowieści. To wszystko tak się dzieje na przykład w Panu Antonim albo Podróży bez celu. Był to nurt literatury humorystycznej, ironiczno-humorystycznej, której w polskim piśmiennictwie nie było wcale tak wiele, stąd i zasługi Skarbka warte podkreślenia. Ale jeżeli by szukać punktów wsparcia dla rozwoju powieści międzypowstaniowej, przyszłej powieści polskiej, to należałoby zwrócić się przede wszystkim w stronę utworów obyczajowych Skarbka, takich na przykład jak Pan Starosta. Zasługą Skarbka w tych powieściach był realizm, detale, szczegóły z życia codziennego opisywanych bohaterów. W Panu Staroście bohaterowie nie są już tylko wyłuskanymi, można powiedzieć, spreparowanymi, oderwanymi od świata kochankami, tylko przynależą do konkretnego, bardzo społecznie określonego świata. I to jest bardzo ciekawe i warte podkreślenia osiągnięcie Skarbka właśnie. Ta dbałość o strukturę społeczną, w której osadzeni są bohaterowie. Kolejna rzecz, która też jest wartościowym dokonaniem Skarbka, to dobre poprowadzenie intrygi powieściowej i to całkiem już zawiłej, jeżeli zobaczyć rzecz na tle ówczesnych prób powieściowych. I wreszcie, na co zwracał uwagę w pewnym momencie Kazimierz Bartoszyński, Skarbek, mający swoje doświadczenia jako ekonomista, wprowadzał do powieści obyczajowych takie właśnie motywy, związane z kapitałem, obrotem pieniędzmi, lokatami, kredytami, hipoteką, czyli wszystkimi tymi problemami, jakie generował pieniądz. Nowa siła oddziałująca na kapitalizujące się społeczeństwo. Ten rodzaj problematyki będzie mocno eksponowany w powieści późniejszych lat. Badacze w okresie pierwszych dekad XIX wieku wyróżniają także powieści kobiece, wskazują na wartościowe, udane próby powieściowe Elżbiety z Krasińskich-Jaraczewskiej i Klementyny Stańskich-Hoffmanowej. Klementyna Hoffmanowa zaproponowała bardzo interesujący portret młodej dziewczyny w dzienniku Franciszki Krasińskiej. Powieść z 1825 roku, mamy teraz rocznicę, 200-lecie powstania dziennika Franciszki Krasińskiej, połączyła z jednej strony wiarygodne tło historyczne, oparte na dokumentach, do jakich miała dostęp, z jednocześnie ciekawie poprowadzoną historią dorastającej dziewczyny. 16-latki, która ma tysiące pomysłów na minutę, która bywa naiwna, która poznaje świat zgodnie z możliwościami swojego wieku, która jest bardzo szczera w zachłanności poznawania świata, ale która także przejmuje wzorce wyniesione z domu, w którym
który ma ambicje, aspiracje, która pragnie na miarę swoich kobiecych sił dorównać swoim przodkom i zapisuje te swoje pragnienia w dzienniku. Hoffmannowa sama prowadziła dziennik. Można powiedzieć więc, że rozpoznała świetnie tę formę, którą wprowadziła następnie na karty literatury. Franciszka Krasińska jest bohaterką popełniającą błędy. Jest bohaterką, która ostatecznie będzie cierpieć, której nie uda się marzenie o wielkim, wielkim życiowym sukcesie. Ale jest to postać niesłychanie przejmująca w swoim autentyzmie. Jest to postać, która przetrwała i może być śmiało rozpoznawana jako wiarygodna i dzisiaj w lekturze współczesnej. Tymczasem wzorcowa siostra, partnerująca, można powiedzieć, w powieści Hoffmannowej Franciszce, idealna Basia, stała się dzisiaj już bohaterką zdecydowanie mniej przekonującą. Dziennik Franciszki Krasińskiej to naprawdę lektura, jaką mogę Państwu śmiało polecić. Podobnie jak Hoffmannowa, nie lubiła fantastyki i egzaltacji sentymentalnej Elżbieta Jaraczewska. Autorka wielu powieści obyczajowych, takich jak chociażby Zofia i Emilia, Pierwsze uczucie, pierwsza młodość, czy Wieczór adwentowy. Jej utwory dotyczą życia codziennego, dotyczą realiów, detali, szczegółów, z tego, co było pierwszym planem, można powiedzieć, funkcjonowania bohaterów. Pisarka świetnie charakteryzuje postaci, które również są częścią, tak jak to było w przypadku Skarbka, większego społecznego środowiska. Dzięki temu możliwe jest pokazanie, jakie są konsekwencje różnic w wychowaniu, jakie są efekty swojszczyzny i cudzoziemszczyzny, jakie mogą być następstwa nadmiernego emocjonalnego podejścia do życia, dawania upustu uczuciom. Bohaterowie Jaraczewskiej kontrolują swoje emocje. Jeżeli zaś nie kontrolują, to niestety płacą za to często wysoką cenę. Zasadniczo jednak Jaraczewska jest wielką zwolenniczką zdrowego rozsądku i ten racjonalizm jej podejścia jest widoczny także w świecie przedstawionym powieści, o których tutaj wspominam. Wszystkie wspomniane tutaj powieści obyczajowe, zarówno Klementyny Stańskiej-Hoffmannowej, jak i Jaraczewskiej, jak i Fryderyka Skarbka, są dla nas ważne dlatego, że przypominają nam o świecie, w którym ludzie stawiali sobie wysokie wymagania moralne, wysokie wymagania obywatelskie. Poza tym wszyscy z wymienionych tutaj pisarzy mają jeszcze zasługę, poza tak zwanym małym realizmem, który za ich sprawą wkraczał w dzieje powieści polskiej, mają zasługi w postaci dbałości o polszczyznę. Można byłoby powiedzieć, że przyjęli za misję polecanie tej polszczyzny swoim czytelnikom. Wspomaganie polszczyzny, by francuski nie był jedynym wyborem wyższych
klas tego okresu. Józef Bachusz, świetny znawca powieściopisarstwa pierwszej połowy XIX wieku, zwracał uwagę na systematyczne i bardzo intensywne ilościowe przyrastanie prozy. Między innymi pokazywał, że w latach 1774-1824, czyli w czasie blisko 40 lat, powstało około 30 powieści. 30 powieści oryginalnie napisanych na gruncie polskim. Było publikowanych oczywiście dużo więcej, ale pojawiały się jako przekłady, były tłumaczeniami. W latach 40. natomiast XIX wieku drukowanych jest zdecydowanie więcej, bo kilkanaście rocznie tytułów, a po roku 1850 pojawia się rocznie kilkadziesiąt. Jest to więc znacząca zmiana. Można powiedzieć, że nasi wielcy pisarze drugiej połowy stulecia, Sienkiewicz, Reymont, Prus, Orzeszkowa, od których wyszliśmy, nie brali się znikąd. Poprzedzała ich cała plejada autorów i autorek, którzy ciekawie, udanie eksperymentowali z formą powieściową. I oni właśnie stworzyli dobry grunt dla tego, co nazywamy sukcesem wielkiego realizmu. Oczywiście wśród tych poprzedników, naszych prozaików drugiej połowy XIX wieku, znaleźli się również twórcy absolutnie wybitni, tacy jak Józef Kraszewski czy Józef Korzeniowski, rywale na arenie powieściowej. Ale o ich konkurencji, o ich rywalizacji powiem już innym razem. Dziękuję bardzo.